Szukasz samochodu kompaktowego, praktycznie przejrzałeś już wszystkie możliwe oferty na rynku. Przejrzałeś samochody niemieckie, patrzyłeś na samochody koreańskie, a nawet i spojrzałeś na samochody japońskie, ale żaden z samochodów nie był w stanie Ci dostarczyć tego, co poszukujesz, czyli emocji i frajdy z pokonywania kolejnych kilometrów danym samochodem. No i wtedy wchodzi ona. Honda Civic 11 generacji. Zapraszam Was na test właśnie Civica. Chwila, moment, ale zanim dalej przejdziemy do Civica, to nie zapomnij o subskrypcji kanału Motookiem, bo to właśnie dzięki Waszym subskrypcjom, temu czerwonemu magicznemu przyciskowi jesteśmy w stanie dalej się rozwijać, więc dzięki Wam serdecznie za subskrypcję i lecimy dalej z tematem. Honda Civic 11 generacji. Samochód, który naprawdę niesamowicie mocno się zmienił na przestrzeni lat. 11 generacji Hondy Civic to jest naprawdę dużo. Zaczynaliśmy od samochodu, który naprawdę był niewielkich rozmiarów i był bardzo małym, kompaktowym samochodem z rynku japońskiego. Potem Civici oczywiście zaczęły się przeradzać w coraz bardziej nietypowe formy, w szczególności w tą generację tak zwaną UFO, która jest najbardziej raczej popularna. Potem ewolucję lekkiego UFO, aż w końcu w pewnym momencie Honda stwierdziła, że jednak wyprowadza z gamy modelowej, jeśli chodzi o Europę, Accorda. Tak, Hondę Accord, którą dosyć w Polsce wszyscy dosyć dobrze lubią, bo jest po prostu dobrym samochodem. Niestety Accord przestał być oferowany, jeśli chodzi o Europę i nagle pojawił się Civic. Civic, który po prostu urósł niesamowicie, bo musiał zastąpić większego brata właśnie jakim był Accord. I to właśnie poczyniło się właśnie w generacji 10. A jaka jest 11 generacja Civica? No właśnie tutaj się dosyć dużo zmieniło właśnie względem 10 generacji. Civic naprawdę bardzo mocno się zmienił. Zobaczcie na to, jak proporcje się także zmieniły na przestrzeni lat. Kiedyś to był bardzo mały samochód, taki dosyć popularny, jeśli chodzi o słowo jajko. W dzisiejszych czasach kompletnie tego nie można nazwać jajkiem, bo po prostu samochód bardzo mocno urósł. Także zmienił się przód. Przy przodzie mamy naprawdę gigantyczny przód, bardzo długą maskę i bardzo także dosyć masywny przód. Niesamowicie jest to wszystko narysowane i połączone także z bardzo ładnym kolorem niebieskim, który tutaj mamy. Oczywiście wymagającym dopłaty 3000 zł, ale jest to jeden z bardziej przykuwających wzrok właśnie kolorów, jeśli chodzi o paletę najnowszego Civica. Jeśli chodzi o takie elementy, które można tutaj sobie zauważyć, mamy bardzo ładnie narysowane światła, które przywędrowały tutaj oczywiście w wersji takiej technologicznej, jeśli chodzi o LEDy. Nie są to adaptacyjne światła, jeśli chodzi o naszą wersję Sport. Co prawda w wersji Advance już możecie mieć matrycowe światła LEDowe, które znajdziecie warte są dopłaty ze względu na to, że lepiej oświetlają jeszcze drogę. Niesamowicie są zrobione te reflektory, bardzo ładnie jeśli chodzi o ich narysowanie. Są to szczupłe i dosyć długie reflektory, które naprawdę bardzo ładnie podkreślają taką dosyć agresywną linię, jeśli chodzi o przedni zderzak. Przedni zderzak, zobaczcie także jak jest niski. Nisko poprowadzony jest także przód, co nadaje właśnie Civicowi takiej agresywności. Bardzo ładnie jest to wszystko narysowane i może się naprawdę podobać. Pojawił się taki lekki plaster miodu, jeśli chodzi o atrapę oczywiście chłodnicy, logo Hondy już z obwódką niebieską, bo Civic jednak został zhybrydyzowany. Koła. Jeśli chodzi o Civica, mamy tutaj dosyć duży i fajny wybór, bo jeśli chodzi o podstawową wersję, macie tutaj 17-calowe koła. Dopłacając już do kolejnych wersji wyposażenia, macie już naprawdę fajny wybór, bo macie 4 różne rodzaje 18-calowych kół, które naprawdę mają bardzo ładne, różne wzory, jeśli chodzi o swoje wersje. Wersja Sport jest bardziej sportowa, wersja jednak Advance bardziej delikatnie kieruje się w stronę takiego minimalnie luksusu. W naszej wersji Sport mamy niesamowicie przyjemne dla odbioru felgi 18-calowe o bardzo fajnym i klasycznym wzorze. Wzorze, który przypomina mi starsze JDM-y.
naprawdę bardzo fajny styl japoński. W dzisiejszych czasach dosyć mocno zabudowuje się felgi ze względu na to, że samochody muszą być bardziej opływowe, muszą mniej zużywać paliwa oraz także najczęściej są zelektryfikowane lub bądź są elektryczne. Tu w tym przypadku nawet, że to jest hybryda, możecie sobie zamówić taką przyjemną felgę 18-calową, polakierowaną w czarnym oczywiście połysku, która niesamowicie ładnie komponuje się w tej wersji Sport z tym niebieskim nadwoziem. Honda Civic, jeśli chodzi o boczną stylizację, tutaj też jest naprawdę na co popatrzeć, bo po pierwsze zmieniły się proporcje tego samochodu, o czym już Wam wspominałem. Długa maska, dosyć także spora i szeroka kabina, a także i dosyć fajny i przyjemny krótki tył. Ale warto także wspomnieć na pewno o wymiarach tego samochodu. 4,55 metra długości, to jest naprawdę już fajna, przyjemna wartość, jeśli chodzi o ten samochód. I co ważne, można to porównać z Accordem. Accord był delikatnie dłuższy, niecałe raptem 20 parę centymetrów. Ten samochód jest praktycznie w bardzo podobnych wymiarach, jeśli chodzi właśnie o tego najbardziej popularnego Accorda właśnie w Polsce. Jeśli chodzi o rozstaw osi najnowszego Civica, no to mamy 2,73 rozstawu osi, co pozwala nam oczywiście dzięki takiemu rozstawu osi po pierwsze zwiększyć pewność prowadzenia tego samochodu, a po drugie wygospodarować jeszcze większą ilość przestrzeni w środku, która faktycznie jest widoczna w tym samochodzie. Warto także zwrócić uwagę na pewno na wysokość tego samochodu. 1,40 m, jeśli chodzi o wysokość Civica, to jest praktycznie naprawdę niewielka wysokość jak na dzisiejsze standardy samochodów, bo jednak wszyscy dzisiaj wybierają crossovery bądź SUVy, a tu mamy taki fajny, przyczajony, naprawdę niski, fajny samochód, który naprawdę może się podobać. Warto zwrócić uwagę na pewno na takie elementy w wersji Sport, jak wszystkie ramki wokół szyb. Tutaj zastosowano typowy dechroming, czyli standard dzisiejszych czasów, czyli pozbycie się wszelakich możliwych chromów i zastąpienie ich matowym elementem, oczywiście w formie takiej czarnej wstawki. Tylna część nadwozia Civica została także dosyć mocno przebudowana i zmieniona już w 10. generacji, a 11. generacja już praktycznie ciągnie dalej ten sam trend. Chodzi tutaj o to, że Civic już nie jest zwykłym hatchbackiem, tylko powrócono tutaj do formy, jaką jest popularny liftback. Jeśli chodzi o Civica, zmieniło się także dużo w stylizacji. Po pierwsze, zobaczcie na tą piękną szybę, która jest oczywiście pod bardzo dużym kątem oraz jest bardzo długa. Co prawda, jeśli chodzi o taki typ nadwozia, to nieczęsto występuje wycieraczka, ale tutaj się także pojawiła. Do tego akcentujemy to takimi detalami jak ten leciutki ducktail, który tutaj się pojawia, jeśli chodzi o tylną klapę. Co ciekawe, jeśli chodzi o wersję Civica, możecie sobie dokupić tak zwane pakiety stylistyczne. Pakiet stylistyczny karbonowy, pakiet stylistyczny piano black oraz pakiet stylistyczny w formie Nordic Silver. To są takie pakiety stylistyczne, które dodają Wam właśnie takiego ładnego ducktaila, jeśli chodzi o wersję karbonową, wersję piano black, albo taki srebrny kolor, jak właśnie macie na przykład w linii Audi S. Taki matowy, ładny kolor srebrny. Warto tutaj na pewno wspomnieć o nowoczesnych lampach, które są tutaj naprawdę ładnie zrobione. Ładnie zrobione ze względu na to, że macie bardzo ładny światłowód wkomponowany w całą tą lampę. Ładnie się to łączy także z tą blendą na środku, która świeci. Świeci w takiej formie, że jest to trzecie światło stopu, więc tylko się zapala wtedy, kiedy naciśniecie hamulec. Do tego pojawiły się oczywiście bardzo ładne emblematy Civic oraz bardzo ważny emblemat tak zwany e-HEV, ze względu na to, że jednak nowy Civic to jest już hybryda nowoczesnej generacji. Schodząc troszeczkę niżej, bardzo ładnie narysowany stylistycznie zderzak. Po pierwsze, że mamy dosyć go masywnego, dosyć dobrze to jest wszystko narysowane, a także kończymy to takim lekkim, plastikowym, oczywiście ala dyfuzorem, fejkowe minimalnie wydechy, bo oczywiście wydech jest schowany pod spodem z prawej strony samochodu. Czas na praktyczność bagażnika, jeśli chodzi o Civica, a Civic może się pochwalić naprawdę przyjemną wartością pojemności bagażnika. 415 litrów, jeśli chodzi o tego typu nadwozie, to jest naprawdę bardzo fajna i przyjemna także wartość. Jeśli chodzi o ten samochód, za co warto go pochwalić? Na pewno za to, że jest liftbackiem, bo kiedy byłby sedanem, niestety otwór by był o wiele mniejszy, a tak to zobaczcie, jak macie duży otwór dostępowy, jeśli chodzi o tą przestrzeń bagażową. No i zacznijmy sobie od takich nietypowych elementów, jak ta zasłonka. Zasłonka, która w tym samochodzie otwiera się na bok. Jest to element, który przywędrował już w 10. generacji i w 11. generacji także się pojawił. Jest to tak naprawdę niesamowicie nietypowy element, że nie spotkają się w żadnej innej marce z czymś takim. Oczywiście, kiedy tutaj naciśniecie, możecie sobie ten element oczywiście wyjąć,
w poprzedniej generacji mogliście także go przełożyć na prawą stronę, jednak lecz w tej generacji już może tylko pozostać na tej lewej stronie. Jeśli chodzi o ten bagażnik, 415 litrów to jest naprawdę bardzo przyjemna wartość. Jeśli chodzi o takie elementy, aspekty praktyczne, no to tak, po prawej stronie macie oczywiście tradycyjną żarówkowe podświetlenie tego bagażnika, które oczywiście w nocy ledwo cokolwiek daje. Jeśli chodzi o prawą stronę, no to także tutaj się pojawił złącze 12V, jeśli chodzi oczywiście o jakiekolwiek akcesoria samochodowe w formie lodówki czy innych rzeczy. Możliwość jeszcze schowania paru elementów, to wtedy, kiedy macie zestaw naprawczy, możecie sobie tutaj wykorzystać tą przestrzeń pod podłogą, która jest tutaj zlokalizowana i tutaj trójkąt, gaźnica oraz naprawdę sporo jeszcze jakichś drobiazgów możecie sobie spokojnie upchać. Jeśli chodzi o taką praktyczność tego bagażnika, to jeszcze jest taki element, który jest dosyć kontrowersyjny ze względu na to, że podłoga bagażnika dosyć mocno się tutaj podnosi. Jest taki garb ze względu najprawdopodobniej na ulokowanie baterii układu hybrydowego, która przywędrowała jednak pod tylną kanapę i kończy się właśnie tutaj w tym miejscu. Jeśli chodzi o pojemność bagażnika, możecie ją sobie powiększyć do 1215 litrów. Praktycznie nawet możecie sobie to zrobić jeszcze z tej pozycji, naciskając i pchnąc oczywiście sobie kanapę bez problemu. Powiększacie sobie ten bagażnik z minimalnym uskokiem, ale 1215 litrów pojemności bagażnika Civic może Wam zaoferować. Jakby ktoś się bał, że oczywiście taka zwykła roletka przesuwana na bok niezbytnio zabezpieczy Wasze przedmioty, to jeszcze chodzi o tą górną część, macie taką zrobioną dodatkową oczywiście zasłonę, tak żeby po zamknięciu bagażnika kompletnie nie było widać, jakie elementy przewozicie w bagażniku. Jak faktycznie Honda poradziła sobie, jeśli chodzi o zagospodarowanie miejsca na tylnej kanapie. Pierwszym elementem, na który Wam zwrócę uwagę, to jest na pewno to, że Honda Civic nie posiada tego systemu, jakie posiada na przykład Honda HR-V, CR-V i jeszcze parę innych Hond, gdzie otwierają się drzwi prawie na 90 stopni. Tutaj niestety widać, że to jest 80 parę stopni i jednak drzwi nie otwierają się tak szeroko, jak w niektórych innych modelach Hondy. Ja sobie zasiadam tutaj z tyłu i naprawdę można tutaj powiedzieć, że miejsca w Civicu nie brakuje wcale, ale miejsca nad głową jest po prostu naprawdę dużo. Miejsca na nogi też nie ma co kompletnie tutaj narzekać. I miejsca na stopy. Miejsce na stopy co prawda jest, oczywiście trochę już ciężej wsadzić buty zimowe pod fotel, ale jest to oczywiście w miarę do wykonania, więc nie ma co naprawdę tutaj narzekać. Jeśli chodzi o takie elementy w formie wygody i komfortu, jakie możecie oczekiwać na tylnym rzędzie siedzeń, no to zaczynamy sobie na pewno od podłokietnika, który tak sobie po prostu opada. Nie ma żadnej blokady, on sobie po prostu tak opada, co nie zmienia faktu, że jest bardzo komfortowy. Dawno nie widziałem tak komfortowego podłokietnika na tylnym rzędzie siedzeń, bo zobaczcie, jaka to jest przyjemna gąbka. Po prostu z kolejnych takich elementów możecie na pewno tutaj pochwalić Hondę za to, że macie dwa nawiewy. Jeśli chodzi o klimatyzację, co prawda to są po prostu nawiewy bez możliwości dokupienia trzeciej strefy klimatyzacji oraz dwa porty USB w standardzie A, czyli w tym takim tradycyjnym standardzie, więc Wasze dzieciaki nie będą się kłócić o to, kto ma raczej swój telefon ładować, bo dwoje osób może sobie spokojnie w tym samym czasie jednak ładować. Myślę, że w Hondzie na tylnym rzędzie siedzeń nie brakuje kompletnie miejsca. A co kryje się pod maską najnowszej Hondy Civic 11 generacji? No właśnie tutaj się zmieniło dosyć dużo. Dużo się zmieniło ze względu na to, że praktycznie zunifikowano wszystko do jednego silnika. Jeden silnik, który pojawił się w Hondzie, to jest hybryda. Ale to, co chciałem Wam zwrócić uwagę na co jeszcze, to jest na pewno, zobaczcie na to, jak lekka jest maska. Cały samochód także jest niesamowicie lekki, bo hybrydy najczęściej wiążą się z tym, że jednak troszeczkę potrzeba jest tutaj więcej masy, ze względu na to, że macie baterie, dodatkowe układy i tak dalej, i tak dalej. Honda, przez to, że po prostu jest wykonana naprawdę z dobrych tworzyw sztucznych oraz oczywiście z pokładów także aluminium, waży raptem 1580 kg, jeśli chodzi o tą hybrydę. To nie jest naprawdę dużo, jak na tak dosyć duży samochód i dlatego Wam pokazywałem tą maską, bo sama maska wystarczy zobaczyć i ją podnieść i poczuć to, że jest to naprawdę bardzo fajne aluminium, a także jest bardzo lekka. Łącznie 184 konie, 315 Nm, jest to hybryda typu odwróconego. Hybryda, która troszeczkę inaczej działa niż na zasadzie takich, jak na przykład działa hybryda w Kii, w Hyundaiu, czy na przykład także oczywiście w Toyocie. Hybryda, która jest tutaj zastosowana, działa na zasadzie silnika spalinowego. 2 litry,
Bardzo ładna, fajna pojemność, w dzisiejszych czasach już mało spotykana. 2 litry, 143 konie i 180 okolice newtonometrów to nie jest dużo. No faktycznie, to gdzie te 184? No właśnie tutaj wszystko jest kompletnie inaczej. Silnik spalinowy, który tutaj jest zamocowany, to jest 2 litry, które służy do generowania prądu praktycznie. Jest wykorzystywany w 90% jazdy, jeśli chodzi właśnie o generowanie prądu, który ten prąd jest dostarczany do akumulatorów, a następnie silnik elektryczny, który jest zamocowany na przedniej osi o mocy 184 koni i 315 Nm napędza ten samochód właśnie do jazdy. Brzmi horrendalnie skomplikowanie, ale działa naprawdę niesamowicie. Niesamowicie ze względu na to, że praktycznie silnik działa na stałych obrotach. Działa na takich obrotach, kiedy jest najbardziej efektywny, kiedy generuje taką moc i taki prąd, kiedy właśnie jest potrzebny silnikowi elektrycznemu. Cały czas ta hybryda gdzieś działa, cały czas produkuje prąd, uzupełnia, a wy możecie się cieszyć tym, że jeździcie na silniku elektrycznym i to faktycznie czuć. 315 Nm macie dostępne praktycznie od naciśnięcia pedału przyspieszenia. Niesamowicie szybko ten samochód przyspiesza, bo jest to w okolicach 7 sekund do pierwszej oczywiście setki, co udało nam się także oczywiście zmierzyć. I takim oto przyjemnym wynikiem naprawdę możecie rozpędzać się do pierwszej setki. Niesamowicie szybki samochód, jeśli chodzi o ten układ hybrydowy, a także dający przyjemność z jazdy, jeśli chodzi w ogóle o cały ten właśnie układ hybrydowy. Jeśli chodzi o to, no to niestety Civic może tylko zaoferować Wam w tym momencie tylko i wyłącznie to, bo na Europę został przewidziany właśnie tylko układ hybrydowy. Jeśli chcielibyście mieć więcej jeszcze emocji i więcej także po prostu takiej tradycyjnej motoryzacji, no to niestety musicie wybrać już albo stety, musicie wybrać Civica Type R najnowszej 11 generacji, który wtedy zamiast takiego silnika, oczywiście układu hybrydowego, będzie posiadał prawilnie 2 litry, 4 cylindry, turbo oraz moc okolicy 320 koni i napęd oczywiście na przednie koła, tak jak zawsze było w Civicach Type R. No to czas, moi drodzy, na wnętrze. Wnętrze, jeśli chodzi o Civica, zmieniło się, szczerze powiedziawszy, w paru delikatnych elementach, ale zmieniło się na plus. Zobaczcie, jak tutaj jest nowocześnie i ładnie także zaprojektowane to wnętrze. Coś innego niż było w 10 generacji, bo w 10 generacja bardziej niestety wiała lekko tandetnym plastikiem. Tutaj już naprawdę dosyć ładnie zostało to wszystko skomponowane. Jeśli chodzi o taki element, przyjemny taki element imitujący lekko skórkę, podłokietniki, boczki, także to jest to wszystko w naprawdę bardzo dobrej jakości skórze. Jeśli chodzi o to, co dla kierowcy mamy naprawdę bardzo ładną, nowoczesną kierownicę. Co prawda nie jest ona spłaszczona w żadnej formie, ale wieniec tej kierownicy jest naprawdę przyjemny, mały i dosyć dobrze ta kierownica także leży w dłoniach. Przyjemna, matowa, także skóra, która naprawdę bardzo mi się podoba. Po lewej stronie macie sterowanie, jeśli chodzi o multimedia, oczywiście w formie radia i tak dalej, a także sterowanie tym lewą częścią także całego układu, jeśli chodzi o wyświetlacz, bo wyświetlacze jakby tutaj są połączone razem z technologią analogową. Prawa część to jest tradycyjny analogowy wskazomierz, jeśli chodzi o prędkość, oraz lewa strona to jest już połączenie komputera razem z takim wirtualnym wyświetlaczem. Centralna część deski rozdzielczej została też dosyć mocno zmodernizowana względem poprzednika. Po pierwsze zmieniono tutaj dekory oraz zmieniono ilość i jakość także form. Mamy na pewno bardzo ładny dekor w formie nawiewów, które zostały ukryte za takim bardzo przyjemnym plastrem miodu. Bardzo ładnie to wygląda, jest to podkreślone oczywiście przez taki srebrny kolor i także pojawiły się takie suwaczki, którymi możemy sobie regulować oczywiście kierunek nawiewu, jeśli chodzi o zawsze nasz nawiew tutaj na środku, a także i po prawej, a także i po lewej stronie pojawiły się takie właśnie elementy. Na szczycie deski rozdzielczej mamy także bardzo ładny ekran, taki jak już mieliśmy oczywiście dostępny w Hondzie w HR-V oraz w Hondzie Jazz. To jest ten sam znany nam układ, jeśli chodzi oczywiście o multimedia. Bazuje to oczywiście wszystko na Androidzie
idzie, ale działa naprawdę nad wyraz przyjemnie i nad wyraz po prostu płynnie. Nic tutaj więcej nie potrzeba. Macie podstawowe rzeczy, takie jak przepływ mocy, do tego nawigację Garmina, ewentualnie podłączenie telefonu, a także i możliwość podłączenia Android Auto lub Apple CarPlaya, z czego Apple CarPlay działa bezprzewodowo, a Android Auto niestety musicie podłączyć tutaj do tych dwóch USB, podłączyć swój telefon bezprzewodowo, niestety tego nie zrealizujecie. I to, za co lubię Hondę, to na pewno to, że pozostawiła tradycyjny układ klimatyzacji. Układ klimatyzacji, który sterujecie sobie za pomocą pokrętła, który jest naprawdę niesamowicie ładnie wykonany. To jest bardzo ładny element, który jest także zimny w dotyku i wykonany najprawdopodobniej z aluminium. Na środku także został tutaj umiejscowiony malutki ekranik, który właśnie podpowiada Wam także, jakie obroty są ustawione przez klimatyzację. Jeśli chodzi o naszą wersję Sport, także są tutaj podgrzewane trójstopniowo fotele, jeśli chodzi o rząd przedni, więc na pewno pasażerom nie będzie zimno, jeśli chodzi o takie właśnie już scenerie bardziej zimowe. Pod spodem złącze 12V tradycyjnie oraz pojawiła się ładowarka indukcyjna, w której nawet mieści się sporej wielkości telefon. Co ważne, ten element nie jest wykonany w formie żadnego tak zwanego piano black, tylko jest z taką przyjemną fakturą, która po prostu ani nie zbiera odcisków palców, ani się nie rysuje, więc Honda, brawo, potrafiliście coś takiego zrobić. Przyjemnym smaczkiem, który czeka dla Was pod podłokietnikiem, to na pewno jest także ta malutka tacka. Ta tacka, która oczywiście tutaj pozwala organizować tą przestrzeń pod podłokietnikiem, ale warto ją odwrócić, bo pod spodem możecie znaleźć sobie pierwszego Civica, jaki był produkowany i właśnie macie tu napisane The Civic History Goes On. Bardzo fajny akcent, który po prostu pokazuje historię, że 11 generacji Civica, a tak wyglądał pierwszej generacji właśnie Civic. Civic został także wyposażony w dosyć fajne i przyjemne fotele, bo po pierwsze warto zwrócić uwagę na to, że są bardzo dobrze wyprofilowane. Trzymanie boczne w tych fotelach jest naprawdę dobrze skonstruowane, a także są wykonane z dosyć fajnych i przyjemnych materiałów. Środek jest to oczywiście materiał, na zewnątrz macie ekologiczną skórę. W wersji Sport występują właśnie takie fotele, w wersji Advance już macie w pełni skórzane fotele, w pełnym oczywiście tego słowa znaczeniu. Czas trochę pojeździć Hondą Civic, bo z Civiciem naprawdę niesamowicie można przyjemnie pokonywać kilometry. A już Wam opowiadam dlaczego. Zmiany naprawdę są dosyć duże, jeśli chodzi oczywiście o poprzednie generacje, bo jednak ten samochód jest większy, cięższy troszeczkę, co i tak nawet szczerze powiedziawszy, jak na ten samochód, to na 500 to nie jest dużo. Układ kierowniczy, jeśli chodzi o ten samochód, to jest coś naprawdę fenomenalnego. Dawno nie jeździłem tak angażującym samochodem, jeśli chodzi właśnie o układ kierowniczy i zawieszenie. Po prostu każdy zakręt, jaki wjeżdżacie w tym samochodzie, chcecie go pokonywać coraz bardziej precyzyjnie, coraz bardziej chętnie, bo po prostu układ kierowniczy nie jest cyfrowo-komputerowy, jak to w dzisiejszych czasach jednak te układy kierownicze takie w większości są, że naciskacie, kręcicie tą kierownicą, ale jednak kompletnie nie czujecie tego, czy ten samochód skręca w lewo, w prawo i co dzieje się z przednimi kołami. Tutaj jest kompletnie inaczej. Po prostu każdy ruch na kierownicy jesteście w stanie wybadać. Wszystko wiecie, co się dzieje z układem zawieszenia. To jest po prostu coś niesamowitego jak na taki segment, bo to jest segment jednak kompaktów. Żaden z innych kompaktów nie prowadzi się tak dobrze właśnie jak Honda Civic, ale to generacyjnie i tak historycznie nawet już właśnie widać to po Civicach, że Civici zawsze dobrze się w miarę prowadziły, a ten nowy to jest po prostu jakiś majstersztyk. Jeśli chodzi o komfort zawieszenia, zawieszenie jest dosyć tradycyjne, choć może nie na ten segment aż tak bardzo tradycyjne. Z przodu tradycyjnie kolumna MacPhersona, z tyłu mamy wielowahacz. Wielowahacz, który jest także dosyć dobrze dostrojony i także, że jest dociążony przez baterię, która jest tutaj zastosowana. Okolice 250-300 kg jest także dołożone właśnie na tylnej osi prawie, po to, żeby ten samochód lepiej był dociążony do jezdni, po to, żeby tył był też lepiej dociążony i przez to on także bardzo dobrze się właśnie prowadzi. Wybieranie nierówności przez ten samochód to jest także dosyć dobra jego strona, bo po prostu jest komfortowo, ale także niesamowicie jędrnie. Jędrnie ze względu na to, że po prostu większość nierówności nie czujecie, ale czujecie w nim, że jednak jedziecie po jezdni. Czujecie ten komfort, ale czujecie także tą nutę sportowości. Tej nuty sportowości tutaj naprawdę w samochodzie jest dosyć dużo. I szczerze powiedziawszy, w zawieszeniu także właśnie to czuć, ale dzięki temu, że ten układ jest po prostu w miarę
tak ustrojony, troszeczkę bardziej nacechowany sportem, po prostu macie także ten układ kierowania jest bardziej precyzyjny, a także i samo wybieranie nierówności, czy precyzja działania zawieszenia jest na wysokim poziomie i to za to Civica naprawdę bardzo, bardzo mocno cenię, bo żaden praktycznie z konkurentów tak dobrze się nie prowadzi właśnie jak Honda Civic. Jeśli chodzi o silnik, no to silnik tutaj mamy, tak jak już Wam wspomniałem, 184-konną hybrydę i 315 Nm momentu obrotowego. No to tutaj faktycznie czuć ten moment obrotowy ze względu na to, że po prostu kiedy włączycie nawet sobie tryb sport, bo w tym samochodzie parę tych trybów jest, ale wystarczy aktywować sobie tryb sport i szczerze powiedziawszy, Civic Was zachęca po prostu do tego, żebyście w miarę szybko pokonywali zakręty. Bo posłuchajcie, jak on brzmi. Jak niesamowicie jest ten układ zestrojony, to jest coś wręcz fenomenalnego. Dawno nie jeździłem tak dobrze zestrojoną hybrydą, która po pierwsze lekko koloryzuje dźwięk z głośników, ale jest na tyle przyjemny ten dźwięk, że chcecie tym samochodem podążać, chcecie przyspieszać, chcecie hamować, bo on po prostu do tego zachęca wręcz. Ale taki właśnie jest Civic. Civic ma charakter lekko sportowy i to czuć. On nie jest tak po prostu wygładzony. On po prostu chce, żebyście pokonywali każdy kolejny zakręt. Wykorzystywali to, że macie dobry układ kierowniczy, dobre zawieszenie oraz właśnie ten silnik. Silnik, który działa troszeczkę na innych zasadach. Działa na takiej zasadzie, że silnik spalinowy działa jako generator prądu, praktycznie w 90%. I to faktycznie jest tutaj widoczne. Mamy teraz rondo, nie odmówię sobie po prostu tego, żeby pokazać Wam także, jak precyzyjnie właśnie się ten samochód działa na rondzie. Zobaczcie, że on nie puży przodem, nie puży także tyłem, bardzo ładnie się naddaje, ale to także dzięki temu, że rozstaw osi jest troszeczkę większy i to zestrojenie zawieszenia tutaj po prostu także widać. Ale wracając do silnika. Silnik działa na zasadzie generatora prądu w 90% praktycznie jazdy, generuje prąd, który jest transportowany właśnie do akumulatora i następnie silnik elektryczny, który jest o wiele mocniejszy, bo ma 184 konie, bo tradycyjny silnik ma raptem 146 koni, więc ten elektryczny silnik właśnie daje nam tą frajdę. Frajdę z tego, że macie dostępny moment obrotowy praktycznie od naciśnięcia pedału przyspieszenia i wystrzeliwujecie praktycznie do przodu. Bardzo fajnie jest to zestrojone. Jest te 10% właśnie kiedy jedziecie właśnie na silniku spalinowym, bo jednak też to jest hybryda, która jest szeregowo równoległa, czyli także jest w stanie wykorzystywać silnik spalinowy do tego, żeby napędzać koła. Wtedy, kiedy jedziecie z wysoką prędkością, okolice 130-140 km na godzinę, wtedy najczęściej wchodzi do gry silnik spalinowy. Silnik spalinowy wtedy działa na zasadzie właśnie napędzania kół i jest napędzany przez sprzęgło, tak zwaną skrzynię jednobiegową, można to tak nazwać, która wtedy zapina napęd w formie silnika spalinowego, łączy go z kołami i wtedy napędzamy przednie koła, dodatkowo oczywiście produkując energię i gromadząc ją w baterii. Ale w 90% czasu jednak jedziecie w trybie czysto elektrycznym i w trybie po prostu typowo właśnie elektrycznym i to jest jego niesamowita zasługa, bo to, że on zachęca do jazdy, to jest jedno, ale z drugiej strony, kiedy nie potrzebujecie wykorzystywać jego pełnej mocy, pełnej prędkości i tak dalej, okazuje się, że on potrafi także niesamowicie płynnie jeździć w większości na silniku elektrycznym. Na silniku elektrycznym, dzięki któremu właśnie zużycie energii i zużycie także paliwa, bo jednak w końcu tankujecie paliwo, też jest naprawdę niewielkie. Civic nie jest dosyć mocno takim samochodem, który będzie wciągał paliwo. Właśnie jest odwrotnie. Ten samochód dzięki tej hybrydzie, wsiadając do niego praktycznie bez jakiejkolwiek nauki tego systemu hybrydowego, jesteście w stanie pokonać trasę w okolicach 140 km na godzinę ze spalaniem 5-6. W mieście jesteście w stanie zejść nawet do okolic 3,8 litra, a nawet 3,5 litra na 100 km. To są wyniki naprawdę bardzo dobre i szczerze powiedziawszy, Toyota może się uczyć, jeśli chodzi właśnie o układ hybrydowy właśnie od Hondy. 40 km na godzinę praktycznie cały czas zapięte, jeśli chodzi o tempomat. Do tego trasa do Warszawy, czyli okolice 130 km, 6,2. Naprawdę bardzo dobry wynik, z czego jak obniżycie prędkość o okolice 15 km na godzinę, spokojnie zamkniecie się w okolicach 5,6 do 5,8. Odwrócona zasada działania, myślę, że tutaj jednak wychodzi raczej na plus. Warto także wspomnieć o skrzyni biegów, która faktycznie jest jakby jednobiegową skrzynią
biegów, która jest jakby takim trochę CVT. Ona nie ma biegów, ale tak jak usłyszycie w tym trybie sport czy w trybie normalnym, ona symuluje te biegi. I kolejny bieg, i kolejny. Ale to są jednak wirtualne biegi, ale nie zmienia to faktu, że robi to naprawdę przyjemnie i nie można czasem odmówić takiej przyjemności właśnie z tego dźwięku. To jest na pewno spory klucz, bo zostało to poprawione. CRV dosyć mocno miało nieprzyjemny dźwięk. HRV już naprawdę dosyć dobrze jeździło, jeśli chodzi o swoją skrzynię, powiedzmy CVT, ale Civic to jest naprawdę wysoka liga, jeśli właśnie chodzi o symulację tych biegów. No i cisza. Cisza w tym samochodzie to jest coś, co bardzo lubię. Ze względu na to, że jeździcie w większości na silniku elektrycznym, w tym samochodzie jest w miarę przyjemnie cicho. Co prawda, jest cicho, jeśli chodzi o miasto, o artylerię gdzieś pozamiejskie. Co prawda, niestety robi się już lekko głośniej przy takich prędkościach autostradowych. Ale i tak nie zmienia to faktu, że kabina nowego Civica jest naprawdę dosyć dobrze wyizolowana, nawet na to, co oferują właśnie rywale w tej konkurencji. No i oczywiście, żeby nie było aż tak słodko, no bo w końcu Civic musi mieć wady. No to wady są, na przykład niedocierająca wycieraczka, jeśli chodzi o końcówkę szyby i niestety piąstka praktycznie jest niedotarta. No i też warto zwrócić uwagę na pewno na widoczność. Widoczność z przodu raczej jest bezproblemowa, bo słupki są bardzo dobrze zrobione, są cienkie i także nie łączą się z lusterkami. Ale jeśli chodzi o tylny rząd i tylny słupek, to niestety widoczność jest dosyć jednak słaba. No to koniec, moi drodzy, tej emocjonującej przejażdżki Hondą Civic. Szczerze powiedziawszy, to były naprawdę fajne minuty i cały tydzień spędzony z tym samochodem to naprawdę była przyjemność, bo ten samochód potrafi dostarczyć sporo emocji. Naprawdę to jest niesamowite, jak potrafi taki zwykły kompakt jednak takiego petrolheadowi jak ja dostarczyć sporo ilość tych wrażeń. Ale przechodząc bardziej do cen i do tego, co Was najbardziej interesuje, czyli ile to kosztuje. Kosztuje naprawdę przyjemne pieniądze. Zacznijmy tak, mamy 3 wersje wyposażenia. Wersja Sport, wersja Elegance oraz wersja Advance. Jeśli chodzi o wersję Elegance, czyli najtańszą możliwą opcję w cenniku, możecie mieć już Hondę Civic z tym układem hybrydowym 184 końmi za okolice 140 tysięcy złotych. Plus oczywiście minimalna dopłata, jeśli chodzi o lakier lub ewentualny jakiś tam mały dodatek. Wersja Sport, czyli taką jak widzicie właśnie na dzisiejszym filmie z dodatkami, kosztuje okolice 150-157 tysięcy złotych ze względu na to, że po prostu możecie sobie dokupić taki właśnie pakiet Carbon, pakiet Nordic Silver. To są właśnie te elementy w formie na przykład dokładek i to jest koszt jakiś okolice 7 tysięcy złotych. No i nie ma co mówić o tym kolorze, no bo kolor Ceramic Blue kosztuje okolice 3200 zł dopłaty. No to co, czas to wszystko raczej podsumować. Tak jak już Wam wspomniałem, sam prywatnie posiadam Toyotę Corollę w wersji oczywiście GR Sport, która posiada praktycznie bardzo podobny układ hybrydowy o zbliżonej mocy. Jeżdżąc cały tydzień właśnie Hondą Civic najnowszą, szczerze powiedziawszy nie kupiłbym już drugi raz Toyoty, tylko raczej kupiłbym Civica. I to jest chyba właśnie najlepsze podsumowanie, jakie chyba może być dla tego samochodu. Samochód, który mnie zaskoczył, samochód, który pokazał to, że samochód, który ma hybrydowy układ, nadal może być fajnie zestrojony, nadal może dawać przyjemność z jazdy, nadal może także dawać oszczędność w portfelu, bo nawet jeżdżąc szybko i dynamicznie, 6,5 litra to jest wszystko, co spalicie. Jeżdżąc ekonomicznie i ucząc się razem z tym samochodem pokonywania kilometrów, będziecie w stanie naprawdę zejść nisko ze spalaniem. Do tego jest większy niż połowa konkurencji, jest większy niż Corolla, bo po prostu macie duży samochód, który ma zastąpić Accorda i faktycznie robi to niesamowicie. Łączymy to wszystko z naprawdę bardzo ładną stylistyką, agresywną stylistyką i tym przyjemnym po prostu odczuciem, jakie jest z jazdy. Ja uważam, że nowy Civic to jest naprawdę niesamowicie dobra propozycja, jeśli chodzi właśnie o segment dzisiejszych po prostu kompaktów. A ja serdecznie Wam dziękuję za obejrzenie tego materiału. Oczywiście nie zapomnijcie zasubskrybować kanału Motookiem, bo to dzięki Wam, Waszym subskrypcjom jesteśmy w stanie się rozwijać. A szczerze powiedziawszy, naprawdę już niewiele nam brakuje do 1000 subskrypcji, które naprawdę pozwolą nam odblokować jeszcze kolejne parki prasowe i jeszcze ciekawsze samochody. Dzięki Wam serdecznie za obejrzenie tego materiału. Honda naprawdę wyszła niesamowicie, a ja Was zostawiam na sam koniec tego materiału z pięknymi JDM-owymi po prostu ujęciami, rolkami nocnymi właśnie Civica. Więc co? Zapraszam jeszcze do oglądania ostatnich ujęć, jeśli chodzi właśnie o Civica.